O, cześć, już jesteście. Świetnie. Jestem na dawnej rampie rozładunkowej, za mną winda towarowa Starej Papierni w Poznaniu. Budynku, który znajduje się praktycznie w samym centrum miasta, przy ulicy Szyperskiej i sąsiaduje z bardzo ciekawym, dawnym dworkiem podmiejskim z XVIII wieku. Ja teraz się na niego patrzę, wy zobaczycie go później. I dzięki Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu, dzięki pomysłowi uczelni, zarówno mieszkańcy, jak i przyszłe studentki i studenci uniwersytetu będą mogli używać tych przestrzeni na co dzień. Dla nauki, dla pracy, dla zwiedzania, zapoznania się z działalnością i tym, co będą tutaj tworzyć. A ja mam dzisiaj zaszczyt i wielką ochotę pokazać Wam wnętrze tego budynku, bo ma w sobie piękną historię i bardzo ciekawą przestrzeń. Zapraszam. O, tu jeszcze widzę jarzeniówkę z Piły. Natomiast na parterze tego budynku, Starej Papierni, mamy bardzo ciekawy strop staloceramiczny, jak również rząd słupów, które są wykonane z żeliwa. Budynek Starej Papierni kończy w tym roku 111 lat. Tak. W 1909 roku został wybudowany i przeznaczony od razu na cele produkcyjne. Co prawda na początku działalności znajdowała się tutaj fabryka butów, jeszcze za czasów pruskich. Firma miała nazwę Rosenbass. Przed 20 rokiem budynek został zakupiony przez znanego przedsiębiorcę Edwarda Kręglewskiego. Możemy powiedzieć, że jest to jeden z takich pionierów polskiej poligrafii z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia i właściwie ten człowiek nadał mu charakter na najbliższe kilkadziesiąt lat. O tym powiem na pierwszym piętrze, a teraz chciałbym, żebyście zobaczyli właśnie te żeliwne słupy, które podtrzymują konstrukcję i są charakterystyczne dla parteru tego budynku. Zapraszam. W części północnej Starej Papierni, właśnie tu, gdzie się znajduje, zachowały się schody drewniane z tymi pięknymi balustradami i prowadzą od właśnie parteru na pierwsze piętro. I na tym odcinku są oryginalne, można je podziwiać. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę świetnie to wygląda. Pierwsze piętro Starej Papierni pamięta czasy, kiedy Edward Kręglewski założył najpierw fabrykę ksiąg handlowych i kajecików. Właśnie taki mini kajet mam w swoich dłoniach. Natomiast wiemy, że w 1920 roku fabryka Edwarda Kręglewskiego otrzymała nową nazwę. Fabryka kopert i papeterii Edward Kręglewski, spółka akcendysowa. Przez cały okres międzywojenny fabryka produkowała i sprzedawała swoje wyroby w całym kraju. A jak wspomniałem już wcześniej, sam Edward Kręglewski słynął z racjonalizatorskiego podejścia do poligrafii. Nastały czasy II wojny światowej, które niestety odcisnęły również swoje piętno na tym budynku. O tym powiem Wam na drugim piętrze, ponieważ niestety na trwałe, póki co, wojna dała się we znaki temu obiektowi.
O, właśnie wszedłem na drugie piętro Starej Papierni. Jeszcze przed II wojną światową mógłbym wejść wyżej, na kolejną kondygnację. Niestety to trzecie piętro uległo zniszczeniu w trakcie działań wojennych. Po samej wojnie z kolei zakład Kręglewskiego przeszedł w ręce państwowe w latach 50. i powstały poznańskie zakłady papiernicze, które pod różnymi nazwami funkcjonowały praktycznie do lat nam współczesnych. Ja sam pamiętam, patrzę się teraz w kierunku ulicy Piaskowej, jakbym przejrzał te mury budynków, które się znajdują w tle, to dojrzałbym miejsce, gdzie mieścił się taki sklepik patronacki, gdzie można było właśnie kupić również wyroby z tego miejsca, ze Starej Papierni. Dzisiaj tego sklepiku już nie ma tutaj też produkcji, aczkolwiek przyszłość widzę w bardzo ciekawych barwach i z niecierpliwością czekam na to, aż tutaj mury Starej Papierni ugoszczą zarówno mieszkańców, jak i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i niezmiernie cieszę się na ten projekt, który czeka nas wszystkich w przyszłości.